Witam widzowie na moim kanale Gameborn. Dzisiaj gra Train Sim World. I zobaczmy jak nasze postępy. Wejdźmy do zadań. Jak widzimy, moduły szkoleniowe przeszliśmy wszystkie i będziemy pracować nad scenariuszami. W tej chwili mamy jeden już zrobiony. Wchodzimy i dzisiaj gorące siedzenie. Staw czoła fali upałów. I właśnie te zadanie dzisiaj sobie zrobimy. Postaramy się stawić czoła fali upałów. No i siedzimy w tej chwili w składzie. Ustaw klucz. Dobrze. Ustawiamy klucz, naciskamy. Pozycja włączona. Neutralny w tej chwili. I cóż tu mamy? Przełącznik świateł. Ściemnione. Przyciemnione czy ściemnione? Odblokuj drzwi. No to już możemy klawiszem Y. I sobie pasażerów obejrzyjmy nasz składzik. Widzimy, pasażerowie wsiedli. Wejdźmy sobie do kabiny. I zaraz klawiszem Y także się zamyka drzwi. Tu widzę nawet przyciski. Zablokuj drzwi Y. Mamy to. No, wypaczenie torów mamy w misji i z powodu fali upałów i ograniczenia prędkości. No fajnie. Przyjęli. Mamy informację, że będzie ciężko. A teraz nastawnik naprzód. Zwiększ trochę moc, aby ruszyć z miejsca. No to też możemy klawisza A użyć. Zmniejszamy siłę hamowania. I dźwignia mocy. No, jesteśmy w Anglii, czyli dzisiaj mile mamy. Jednostkę 16 mil teraz. W sumie możemy do... Dźwignia mocy 100 mil bodajże, tutaj będziemy setkę. Aha, na razie 25 mamy niby, zaraz będzie.
No, typowa Anglia. Użyliśmy sygnał. O, już możemy. Rozpędzić maszynę do 100 mil bodajże. Tak jest, 120 nawet, tu jest ten znaczek na prędkościomierzu w prawym dolnym rogu. No, gra też przytnie mi czasem. No, zaraz nawet podniesienie do 125 będzie. Widzimy sygnalizator zielony. I znowu kolejny ruch nas informuje. 125 podniesienie, ale sygnalizator żółty za jakiś czas będzie. No, przełączył się na zielony jeden z sygnalizatorów. No ale ciekawe, dwa żółte są po drodze, jak mam do tego podejść? Żółty, żółty, czerwony. No ale teoretycznie ograniczenia prędkości nie mam. Już mamy to 114 mil do celu. No ale czerwony sygnalizator widzimy. Musimy troszkę zwolnić. No, w międzyczasie sygnalizatory na zielone znowu, no to rozpędzamy się. No, kluczowe jest tu patrzenie w prawym górnym rogu na tę sygnalizację. Trzynaście mil jeszcze mamy jazdy do pierwszego punktu, do Redford. I znowu możemy troszkę ograniczyć prędkość, być przygotowanym do hamowania. No tak spieniają się te sygnalizatory na bieżąco. No dość często przycina. Pytanie, w czym jest problem? Czy karta graficzna, czy po prostu procesor? No, już widzimy, to są jakieś prędkości, które nas nie dotyczą, bo to się aż tak nie rozpędza ten skład.
Pytanie, czy u góry nam pokazuje w kilometrach, czy nadal w milach. To też jest ciekawe. Zobaczmy, czy się kropa zmieni. No nic, no kropa się nie zmieniła, nadal jest 110, można śmiało jechać. Dziewięć mil jeszcze. Też przypuszczalnie różne plansze, różne studia mogły nawet robić i różnie są zoptymalizowane, być może stąd tutaj dzisiaj te przycinki. No mój komputer dodatkowo jeszcze obciąża program do rejestrowania filmów, dzięki którym możecie właśnie oglądać. No i też na pewno ma to jakieś tam na przycinanie wpływ. Ale nie chciałbym też okrajać moich materiałów, żeby grafika była jakaś całkiem rozmazana, prymitywna. No. Chociaż przyznam, że tutaj żadnych ustawień w grafice nie robiłem, jest to na fabrycznych ustawieniach. Nic tu nie kombinowałem. W tej chwili do 130 chyba mil jest. Tutaj możliwość jazdy. Znowu coś mijamy. No szkoda, że tylko takie składy, takie same jakim jedziemy, mijamy. Mogliby to autorzy wprowadzić różne. I widzimy tam czerwone światło za jakiś czas. Dlatego możemy już jakieś tam minimalne... O, już nie ma czerwonego. Tutaj przejedź lokalizację, czyli no, jak rozumiem, to nie musimy się zatrzymywać. No ale to mogą być też jakieś tam błędy tłumaczenia, nie zawsze jest dokładnie tak jak tutaj. Gra nie jest polska, nigdy nie jest przetłumaczona. I stąd mogą występować jakieś tam problemy przy interpretacji poleceń w lewym górnym rogu. No już 4 mile nam zostały. Tutaj prędkość też jest ten algorytm obliczania, ile pozostało. No przynajmniej jeszcze nie zauważyłem, żeby niedobrze działał. No w Simrailu niestety czasem są jakieś tam przekłamania, że już jest, nie wiem, 2 km do celu jakiegoś, a później się okazuje, że przeskakuje z powrotem na jakieś 3 albo 4. No tutaj
Nie ma takich rzeczy, jest bardziej to dopracowane. O, widzimy, musimy już hamować, bo czerwone światło maksymalną siłę hamowania nawet użyję, bo nie do końca znam ten skład i nie wiem, jak tu z hamowaniem jest, no ale widzę, że nie jest źle. Można trochę odpuścić. 50 za jakiś czas dopiero wejdzie i plus czerwone światło. Minimalne hamowanie zapodamy, bo jak widzimy, następny sygnalizator jest czerwony. Typowe takie domy w stylu angielskim. Minimalne hamowanie, tracimy prędkość przed sygnalizatorem. Jedziemy coraz bliżej, to właśnie chyba te 0,8. No i już możemy zadać moc. Czyli moja metoda z Simraila do sygnalizatora, do semafora powoli dojeżdżamy i liczymy, że w międzyczasie zmieni się na zielony. Czterdziestka. Jedź przez lokalizację. No to jedziemy. Czyli poruszamy się jakimś najprawdopodobniej pociągiem wysokich prędkości i chyba tutaj nie musimy się zatrzymywać. Zatrzymanie lokalizacji, tak, czyli tu możemy śmiało do 40 się rozpędzić. I czekamy, zaraz powinna 120 wejść. I to w dodatku 120 mil. No, chyba zasada podobna. Być może jak koniec składu dopiero będzie za znakiem pozwalającym jechać z prędkością 120 mil. O, jest, przeskoczyło dokładnie. No i możemy śmiało jechać. 17 mil mamy. I następny dworzec. Już będziemy zatrzymywać skład. No, skład jest tutaj, ustawiłem nastawnik na 4. Rozpędza się dość wolno.
zaraz będzie też do 115 ograniczenie. No tak ciekawe, że tutaj taka misja o fali upałów, a to przecież Wielka Brytania. Aż takich strasznych upałów to tam chyba nie ma. No, na pewno dla osoby mieszkającej w Anglii upał to co innego niż dla osoby mieszkającej w Hiszpanii lub w Włoszech. No i zaraz wejdzie ograniczenie do 115. Zobaczymy, czy kropka przeskoczy. Już powinna przeskoczyć. No w sumie jest na 115. mil do stacji. No, ale jak widzimy, żółte światła się zaczynają. No ale jeszcze chwila i będziemy mogli śmiało 125 rozpędzać. No to są prędkości, to są koleje dużych prędkości. Tutaj można tak to nazwać. No, patrzymy kiedy do 125 i wtedy pełna moc, tylko sygnalizatory znowu nam przeszkadzają. No to musimy co nam po prędkości 125, jeżeli widzimy już z przodu czerwone światło. A dopiero teraz. O, czyli ktoś w nastawni może przyspał i zbyt późno włącza nam przebieg, albo przed nami jedzie jakiś skład, który jest zbyt blisko, nie ma odpowiedniego odstępu między składami i stąd taki, że musimy czasem prędkość jednak zwrócić uwagę, żeby wyhamować. No też musimy uważać, bo tutaj podczas jazdy najwięcej przyglądam się w prawym górnym rogu na tę odległość i światła jakie są, no ale można przeoczyć w lewym górnym rogu do stacji ile pozostało. No, na szczęście jeszcze ta łapka na ekranie jest na przedniej szybie. No i znowu mamy światła. Niestety niepomyślne. No już niecałe 10 mil do celu.
No piszcie, jakie gry byście chcieli jeszcze zobaczyć na moim kanale. No jeszcze teraz weszła gra ostatnio pokazująca rosyjskie koleje, ale no też tam są takie troszkę bardziej takie fabularne są. Nie jest to czysty symulator, tylko trochę tak fabuła. Strzelanki, tego typu rzeczy też tam wchodzą. Jak zastrzelenie niedźwiedzia, no to już jest troszkę inny typ gry. No chyba, że jeszcze jakieś tytuły znacie, piszcie. Chętnie się zapoznam, pobawię się. Jestem jak najbardziej otwarty na nowe tytuły. Być może mój kanał nie jest jakiś, nie istnieje długo, no ale moje zamiłowanie do gier już jest dość długie i sięga epoki jeszcze przed komputerami PC. I praktycznie wszystkie typy gier w życiu ograłem. Uważam, że gry w tych czasach teraz są dużo łatwiejsze niż kiedyś. Kiedyś gry 2D, platformówki, no, wymagały większej zręczności niż teraz. No, weźmy taki przykład. No choćby Mario, Super Mario Bros. No, aż tak łatwo tam nie było, trzeba przyznać, w tej grze. No w tej chwili już troszkę mniej przycina, może tak na początku troszkę były jakieś tam problemy. Być może końcówka trasy już została lepiej zoptymalizowana przez programistów, którzy pracowali nad tą grą. No już nie rozpędzam się jakoś bardzo, bo 5 mil i co jakiś czas tutaj żółte sygnalizatory. No pochwaliłem i akurat przycięło. Tak to bywa. No taki symulator to trochę jak takie zwiedzanie. Można podziwiać piękne krajobrazy, no i w tym wypadku krajobrazy w różnych krajach. No widzimy zielone światło przed nami i później już 2 żółte, które chyba będą nas spowalniać. O, 100 będzie za jakiś czas. No niby 100, ale czerwone światło. Chyba to jest właśnie to czerwone światło. Już przed stacją, na której powinniśmy się zatrzymać i dokonać wymiany pasażerów. No, 2 mile to jeszcze jest troszkę jazdy.
W międzyczasie światło na żółte się zmieniło. Te, które poprzednio było czerwone. Ciekawe, jak wysoki sygnał dźwiękowy w takim klawiszu jest. No niski sygnał dźwiękowy to spacją tutaj. No nie ma co. Trzeba się rozpędzić troszkę. Co prawda nie ma tu jakiegoś rozkładu jazdy, no ale trzeba uważać, ale możemy w międzyczasie się troszkę pobawić. Zobaczyć, co tu w kabinie. Tutaj też jakiś widziałem. No nie wszystko się da włączyć. Podziwiajmy krajobrazy, rzeka. No 1 mila. To już możemy minimalne hamowanie wdrożyć. I znowu most. I chyba właśnie tam na niebiesko jest peron, na którym powinniśmy się zatrzymać. O, tu taka ciekawa forma skrzyżowania. Też takie widziałem w Polsce. Ale to jako ciekawostkę gdzieś tam. Skrzyżowanie torów. No już nam się jednostka zmieniła na yardy i powoli zmierzamy ku stacji. No może zbyt wolno podjeżdżam, no ale tak jak mówię, w Simrailu już mniej więcej wiem, jak każdy skład hamuje. A tutaj nie mam jeszcze tego tak objeżdżone, dlatego wolę wolniej podjechać niż przeszczelić sygnalizator. No ciekawe, czy to już koniec, czy jeszcze jakaś jedna stacja będzie. Minimalne hamowanie wdrażamy. 170 yardów, 160. Odblokujemy drzwi, klawisz Y. Zobaczmy. O, pasażerowie się wymieniają. Nawet ktoś wsiadł jeszcze. Czyli to nie koniec trasy.
No, wejdźmy do kabiny. Zaraz zablokujemy Y tak samo. Blokujemy drzwi. No i zabawa dalej trwa. Z tego wniosek. Na 4 możemy rozpędzać się. 14 mil. Troszkę jak wyszukiwałem ten scenariusz, niedokładnie się zapoznałem, nie wiem ile on potrwa. No ale fajnie będziemy realizować, przynajmniej ja zamierzam przejechać te wszystkie scenariusze, a później być może, jeżeli nadal będzie mi się podobać ta gra, nie zniechęci mnie czymś, no to będę DLC dokupywać i no i bawić się, realizować swoją pasję, jaką jest kolej. No widzimy znowu te światła, niestety sygnalizacja. 2 żółte, później jest czerwony. No przełączyło się. Taki sposób pokazywania był już w jakiejś grze kolejowej, z tego co pamiętam. To chyba zresztą są ci sami autorzy. W sensie ta sama wytwórnia to wydaje. No i znowu widzimy sygnalizator czerwony. Za jakiś czas ciekawe, czy będziemy musieli hamować, czy przeskoczy to. Chciałbym w końcu uzyskać tą prędkość 125, ale póki co no niestety musimy wdrożyć procedurę hamowania. No i jednak się udało. No jeżeli będę grać już któryś raz z kolei, to będę wiedzieć, jak te że można jechać, że sygnalizator w ostatniej chwili przeskoczy, no ale tak jak mówię, dopiero zapoznaję się z grą. O, teraz mamy fajną sytuację. 4 sygnalizatory począć zielone. Można szybko jechać. Dźwignia mocy na 4. No tak, tu można się rozpędzić. 111. No nie do końca się przygotowałem, ale wydaje mi się, że te 120 mil to około 200 na godzinę będzie chyba. 200 km na godzinę to jest 120 mil na godzinę. Ale to tak podaję tylko w przybliżeniu na oko. No nie mam tutaj opcji przeliczenia podczas sterowania pociągiem na kalkulatorze. No prawie doszliśmy do tej 120, fajna prędkość teraz. No ale niestety musimy... O, jest teraz 120, możemy dźwignię mocy w pozycję neutralną dać. Piszę odległość 3 mile, tylko ciekawe do czego te 3 mile, bo tutaj lokalizacja następna, przez którą przejeżdżamy, jest 7,5 mili.
Aha, chyba że 3 mile do przodu widzimy. No zaraz chyba będziemy musieli znowu procedurę hamowania wdrożyć. Widzimy, ten czerwony nie zmienił się. Znowu czerwony. I 115 za jakiś czas. O, przełączył się. No widzimy, no nie ma co za szybko jechać, bo te sygnalizatory by nas spowalniały. Być może specjalnie one są tak rozstawiane, żeby nie przekraczać prędkości. Pięć i pół mili do następnego punktu kontrolnego, przez który przejeżdżamy. Nacisłem coś, przepraszam. Ale widać, że można zrobić jakieś zdjęcie. Screenshota podczas jazdy. Mile. Na pewno też przejeżdżając przez tą stację będziemy mieli jakieś spowolnienie, ograniczenia prędkości. Dlatego no nie ma co szaleć. W tej chwili znacznik mam ustawiony na 115, prędkość, z którą możemy się poruszać. No ciekawe, czy w grze jeszcze są opcje na przykład korzystania z jakichś tempomatów. Nie znam na tyle tego składu. No, tunel w tej chwili. No, taki nowoczesny skład na pewno ma już tempomat. Minimalne hamowanie do tej setki, żeby do tej prędkości zadanej. No i czerwony sygnalizator też jest jakiś. O, już nie ma. No to dobrze. No to możemy z tą stówką w okolicach stówki lecieć sobie i podziwiać krajobrazy. No tutaj w praktyce operujemy dwoma klawiszami A i D. A dodajemy, D zmniejszamy moc. No i już poniżej tego zera to później już D schodzimy na kolejne poziomy hamowania, czyli dwa klawisze A, D. No i otwieranie drzwi Y, U i to wszystko w tej chwili, czym tu operuję. No mogę sygnał dźwiękowy spacją, niski ton. I widzimy, przelatujemy przez tą stację. No i 28 mil i to będzie, aha, no teraz już pamiętam, to będzie stacja końcowa. Czyli mamy dzisiaj pierwszy taki już fajny przejazd po tych serii samouczków.
którego można mieć już taką frajdę. No, scenariusz trochę czasu zajął. No, jeszcze 27 mil. Zadajnik mocy mam cały czas na 4. Trochę ten skład potrzebuje czasu, żeby się rozpędzić do zadanej prędkości. No i w tej chwili te sygnalizatory nas tak nie spowalniają. Żółte są, ale czerwonego nie ma. Być może jak rozpędzimy się do 115, znowu będziemy łapali te czerwone po drodze, że będziemy musieli troszkę zwalniać, ale w tej chwili bardzo przyjemna jazda. Tak jest. Widzimy podniesienie prędkości do 125 będziemy mieli, no ale dla odmiany czerwony sygnalizator. A nie, już ktoś zmienił. No to spróbujemy się rozpędzić i pojechać te 125. No chociaż teraz mamy przekroczenie. Aha, bo jeszcze nie ma 125. No nic, mój błąd. No ta żółta obramówka to tak jak trochę z systemu ECTS w Simrailu. Ale zaraz już powinniśmy za tym tunelem mieć te 125 i spróbujemy. Tak jest, przeskoczyło na 125 i możemy poczuć tą prędkość. No widzimy, mamy teraz porównanie. Gra w silniku Unreal Engine. No i w moich materiałach z Simraila mamy kolejny silnik. No znowu przeholowaliśmy. km, tak, 125 to jest 200 km, dobrze to przeliczyłem. Dobrze, teraz mamy tą przepisową. No, czyli widzimy, no przycina czasem mi gra, nie pozostaje nic innego, tylko chyba wymiana sprzętu w najbliższym czasie. Chociaż moja karta graficzna ma 24 GB RAM-u, no ale jest już dość leciwą kartą. Bodajże
RTX M6000. Nvidia M6000, dokładnie tak nazwa brzmi. Wersja były chyba dwie. Mam akurat wersję 24 gigową. Ale chcąc realizować tutaj no i tym bardziej procesor by się przydał lepszy, bo korzystając z programu do utrwalania obrazu i grając w jednym momencie, na pewno jest to też jakiś tam czynnik, który właśnie przyblokował mi sprzęt w tej chwili. 17 mil. Widzimy, że przy takich prędkościach to te mile praktycznie przelatują jak minuty. No, jakieś punkty mi się tu naliczają. Ciekawe, czy uda mi się dojść do... Znaczy powinno udać mi się dojść do 10 000 punktów. W tej chwili już mam 9745. Nie chciałem tego, to chciałem. No, powinienem zaraz mieć już te 10 000 punktów. Widać, że byle nie przekraczać prędkości i powinienem w miarę szybko to uzbierać. No, czerwone światło przed nami. I tak nie zamierza się zmienić. Chyba trzeba wdrożyć procedurę. A jednak się zmieniło. No, już mamy 10 000 punktów. 12 mil do celu. Ciekawe, jak to na mapie by wyglądało. Jaki odcinek przejechaliśmy Wysp Brytyjskich. No i 11 mil. No, troszkę w grze towarowych składów nie widać. Autorzy mogliby dodać. No, ale wtedy zawsze to w takiej planszy by więcej tekstur trzeba wgrywać. No, widzimy 10 mil, ostatnie 10 mil najprawdopodobniej i dojedziemy do celu. No, niektóre przyciski tu są
Tu jest jakiś sygnał. Ale nie wiem, co to za sygnał. Są przyciski. Czasem by się nacisnęło coś. No ale nie będziemy psuć. Tu jest ten system AWS, jest jakiś system, być może jego się tu włącza. No i ponownie mamy czerwone światło. Wdrożymy minimalne hamowanie na wszelki wypadek. No jednak nie trzeba było. Musimy troszkę zwolnić, widać, że chyba coś jedzie przed nami, bo coraz częściej na trzecim sygnalizatorze przed nami jest czerwone światło. Sześć mil. Coraz bliżej celu jesteśmy. Na peron trzeci wjeżdżamy. Bardzo fajny przejazd. No oby tylko na koniec czegoś nie popsuć. Albo nie przejechać stacji docelowej. I będzie bardzo fajny przejazd. No muszę ten system tutaj, który nas tam proszą, żebyśmy włączyli, rozeznać. Być może dzięki temu jest więcej punktów. Czyli coś na zasadzie SHP albo zatwierdzania ECTS. Miały być takie ograniczenia prędkości, były tam tylko w jednym miejscu do 50, a tak to piękny przelot, można tak powiedzieć. No, chciałoby się u nas takie trasy. Oprócz centralnej magistrali kolejowej więcej takich tras. No, możemy już stopniowo. Jeszcze 2,6 mili. O 105 niedługo będzie. Możemy już dać minimalne hamowanie, żeby, tak jak mówiłem, nie przejechać stacji, być czujnym. Zawsze przy mniejszych prędkościach jest łatwiej. Zobaczymy, jak ten sygnalizator, czy będzie uparcie czerwony, czy... No my już mamy 100. I widać, że siłę hamowania zwiększamy. No to 100 mil przejechaliśmy już chyba dzisiaj tą lokomotywą. Mamy takie osiągnięcie właśnie. Maksymalna siła hamowania. O, chyba się to stanie, co mówiłem.
przeszczelimy. Nie, lokomotywa. Nasz skład znaczy się. Nasz szynobus bardzo dobrze hamuje. I możemy minimalnym hamowaniem dojeżdżać sobie. Tak jest, hamowanie na 25% i ostatnie 500 yardów. Przy okazji gry możemy troszkę się zapoznać z jednostkami innymi niż obowiązującym w moim kraju, czyli metrycznymi. A tutaj mamy yardy, mile. Jeszcze 200 yardów. I wjeżdżamy na peron. I wypuszczamy pasażerów znowu. Po lewej stronie mamy peron. Przyjrzyjmy się. No, nawet duża wymiana pasażerów. Czyżbyśmy jeszcze jedną stację mieli przejechać? Czy to już jest koniec naszego prowadzenia? Oby nie były to misje 4-godzinne. Drzwi zamykamy, wchodzimy do kabiny. Zobaczmy, jak ci poszło. Przekroczenie prędkości mieliśmy chwilowe. Mocne uderzenie. Nie, niebezpiecznie. Nie. Premia za dokładność. No ta prędkość tutaj tylko. No ogólnie dobrze poszło. Zobaczmy, czy mamy scenariusz zaliczony już. Tak jest, już mamy 2 scenariusze. Tu 1. Aha, czyli tu był godzinny scenariusz. Tu krótszy jest. No bardzo fajnie. A tu takie 40-minutowe, dobrze wiedzieć. Tu 1 godzinny. Tu jest jakiś bardzo trudny scenariusz. Zróbmy jeszcze wstecz. A tu rozkład jazdy. Zobaczmy, co my tu mamy. Aha. Tu mamy 2 przejazdy. Czyli tu mamy 2 amerykańskie, tu mam flagi angielska, niemiecka, austriacka i angielska szybka kolej. Myślę, że na dzisiaj już starczy. Zapraszam do lajkowania, do łapek w górę
ewentualnie łapek w dół. No i zapraszam na kolejne materiały oraz także do subskrypcji. Pozdrawiam, trzymajcie się.